Zobaczcie, kupiłem Musicmana. Jaki piękny, wszystko normalnie w oryginale. Co prawda na główce nie ma napisane, że został wyprodukowany w Stanach, ale to oryginał, prawda? Witam serdecznie na OW Drive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale powiem Wam parę słów na temat tego oto Musicmana, który nie został wyprodukowany w Stanach, ale jest oryginalnym Musicmanem i nie zaliczyłem wtopy. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek za czołóweczką. Dowiecie się, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, tutaj troszeczkę będzie gadulca niepotrzebnego, ale Radomir siedzi wygodnie, więc mogę nagrywać. Tak, dzisiaj znowu jest ze mną Radomir. Nagrywamy ostatni film w dzisiejszej sesji. Radomir się bardzo cieszy, że już kończymy, bo już ma mnie dosyć. A tak na poważnie, no to dzisiaj macie piękną jakość na dwie kamery ze zbliżeniami, ze śmieszkami i tak dalej. Moi drodzy, historia zaczyna się od tego, że chciałem mieć Musicmana Stingraya. Uwielbiam... Aha, miejsce na śmieszek. Nie w tym miejscu. O, sorry. No, chciałem mieć, słuchajcie, Musicmana, zwłaszcza do kompletu, ponieważ mam gitarę z 76 czy tam 7 roku, dokładnie w tym kolorze i chciałem takiego Musicmana Stingraya również mieć, no ale wiadomo, ceny są dość wysokie, nowe gitary, no to jest paręnaście tysięcy, używane gdzieś tam poniżej 10 idzie wyrwać i w pewnym momencie, słuchajcie, dojrzałem, że jeden znajomy takiego Stingraya sprzedaje. No ale jak się okazało, wiele było zawirowań, ponieważ na jego główce nie było napisane Made in USA, czy tam Made in California, tak jak w każdym Musicmanie jest. No i po przeszperaniu sieci coś się okazało. Okazało się, że Musicman, który zawsze był kojarzony tylko i wyłącznie z amerykańskimi gitarami, co nawet mój kolega, który w Musicman Polska przez paręnaście lat pracował, potwierdził, robił w pewnym momencie przez jakiś okres czasu gitary w Japonii. To wszystko miało miejsce w latach 90., kiedy to do Japonii nie opłacało się importować ze Stanów kompletnych gitar. No ale jak wiadomo, nie tylko Polacy potrafią kombinować i okazało się, że można znacznie niższymi cłami i różnymi kosztami wysyłać części, aby składać te gitary na miejscu w Japonii. Także jak widzicie, nie tylko Polak potrafi kombinować, Amerykanie i Japończycy też wykombinowali, aby na rynku japońskim pojawiły się Stingraye znacznie taniej niż sprowadzając je z zagranicy. W zasadzie z tego, co ja się doszukałem, to gryfy i korpusy były robione bezpośrednio w Japonii, natomiast hardware, czyli mostek, prawda, przełączniczki, klucze oraz cała elektronika, czyli to, co jest dla brzmienia Stingraya najważniejsze, były robione nadal w Stanach i po prostu przesyłane do Japonii. I tak właśnie w tych naszych zakładach, znaczy nie naszych, ichniejszych zakładach lutniczych japońskich, bo przecież dobrze wiemy, że Japończycy bardzo ładnie potrafili zawsze składać gitary. Zresztą nawet firma Fender zaczęła u nich też przecież tworzyć swoje gitary i do dzisiaj zresztą tworzy. Japończycy zawsze potrafili ładnie to wszystko robić i tak właśnie oto powstała seria, która się nazywa EX, tych właśnie gitar stworzonych w Japonii, ale na bazie amerykańskich części. To wszystko miało miejsce w połowie lat 90., a zakończyło się na początku lat 2000, kiedy te różne przepisy się pozmieniały i już im się to aż tak bardzo nie opłacało. Ten egzemplarz po sprawdzeniu numeru seryjnego jest mniej więcej wyprodukowany albo w 98 albo 99 roku, więc mimo wszystko ma już prawie 30 lat i zachowuje klasyczne parametry Stingraya, jakie powinny mieć. Mamy tutaj oczywiście mostek słynny Stingrayowski, ale jeszcze z zachowaniu klasycznego rozwiązania, czyli tych takich gąbeczek do tłumienia strun, które u mnie są jakby troszeczkę już jakby wyciochrane i ich aż tak bardzo nie ma. Gdzieś tam będę się na spokojnie zajmował ich jakby uzupełnieniem. Po prostu się odkręca tutaj te
śrubeczki i gąbka zaczyna dotykać strun i to się tłumi. Natomiast oczywiście mamy klasycznego humbuckerka, tak jak ma być, i wszystko tutaj się zgadza, oprócz tego napisu, że została gitara wyprodukowana w Stanach. To jest jedyna różnica i tak można tą serię poznać, ale jest to pełnoprawny Music Man, jakże dobrze wykonany zgodnie z tym, jak to powinno być zrobione. Wręcz nawet bym powiedział, że Amerykanie robią świetne instrumenty, Music Man, zresztą to są instrumenty wysokiej klasy, ale Japończycy również potrafili czasami nieraz zrobić lepszą gitarę niż sami Amerykanie. No i mamy tutaj klasyczny equalizer, Free Band EQ, o tak to się nazywa, czyli głośność wysokie, średnie oraz niskie. I dodatkowo tutaj co prawda był jego właściciel, ponieważ ja go ściągnąłem bezpośrednio z Japonii. Zrobił, słuchajcie, modyfikację, taką jak się robi czasami w piątkach, czyli mamy możliwość połączenia równoległego, szeregowego oraz split coila. Gitarka przyszła do mnie w zawodowym case'iku Music Manowskim, więc tutaj wszystko się zgadza, a przez to, że jest robiona w Japonii, udało się ją wyrwać naprawdę za przyzwoite pieniądze. Dzisiaj Music Many, Stingraye nowe kosztują paręnaście tysięcy złotych, używki koło 10, a mnie tak naprawdę z kosztami sprowadzenia cła, podatku, VAT-u i tak dalej, ten instrument wyszedł mniej niż 7 tysięcy złotych tak naprawdę, więc myślę, że jestem ze 2000 do przodu jak nic, a mam zawodowego Music Mana. No i zobaczmy, słuchajcie, jak to gra. Jestem teraz na tym klasycznym stingrayowskim sprężynkowatym ustawieniu. Uwielbiam tą sprężynę. Mam nadzieję, że się Wam ładnie dźwięk nagrywa. Jestem na Fenderze Rumble, który jest podłączony bezpośrednio linią do karty dźwiękowej. Zresztą na Stingrayu powstało wiele słynnych riffów. Między innymi ten, tylko trochę równiej zagrany niż ja zagrałem, oczywiście. No i teraz kosteczka. To, co kocham najbardziej. Uwielbiam. No ale zobaczmy teraz, czy te mody zrobione poprzez byłego właściciela mają sens. Mam teraz splita. Słyszymy, nie? No i połączenie szeregowe. No tu już mamy tą taką kluchę humbuckerowatą z dużo mocniejszym sygnałem i dużo ciemniejszą niż połączenie równoległe. To brzmienie mnie aż tak nie jara, nie? Ale to... Ja jestem zachwycony. Chociaż ten singiel też fajnie. Może do jakichś, wiecie, funkowych rzeczy, gdzie trzeba się troszeczkę przez miks przebić. Chociaż sam Stingray swoją strzelistością się przebija zawsze przez miks, więc tutaj naprawdę nie ma czym się przejmować. A teraz słuchajcie, włączę drive'a. No. Cudo.
Mega pięknie. Włączymy sobie go jeszcze bezpośrednio w kartę dźwiękową i troszeczkę polecimy tam na jakiejś barwie z komputereczka. Jest to jedna z moich ulubionych symulacji w Logicu. Uwielbiam po prostu to brzmienie, mega mi się to podoba. Na tym singlu to nie żre, tak? A na hamburgerze już w ogóle. Hamburgerze mówię, na połączeniu szeregowym. To jest ten singiel, nie? Singiel? To jest to brzmienie. Zagrałem parę hitów. Zobaczymy, czy nie przewalimy sygnału teraz. Przewspaniały instrument, świetnie się na nim gra, bardzo wygodnie, brzmienie, wszystko tu się zgadza. Znowu kolejny aspekt pod tytułem nie pokażę Wam jaki jest feeling tutaj, jak go trzymam w sobie, jak się go czuję w jednej i w drugiej ręce, mega fajnie. Jedyne co, no to wiadomo, że będę chciał w nim małe przeróbki zrobić, a właściwie nawet nie przeróbki, ponieważ zobaczcie, jak wygląda gryf. Music Man nie lakieruje do pewnego momentu gryfu, więc ten używany przez ponad 25 lat, no mimo wszystko troszeczkę się nam zabrudził. Tutaj przepięknie widać to, że do tego momentu, czyli główka jest lakierowana, jest wszystko pięknie, a tutaj niestety są jakieś tam różnego rodzaju brudy, ale to wszystko jest do zmiany i będę się tym zajmował, żeby go wylakierować na nowo, tak żeby było wszystko na cacy. Niemniej jednak mam Bass Music Mana u siebie, bardzo się cieszę, że nie musiałem wydawać 10 000 na niego. Wręcz taki stary japoński oryginalny Stingray ma, uważam, większą duszę i ja się bardziej cieszę z tego akurat rozwiązania, niż jakbym miał kupić nówkę. No wiecie, jak to się mówi, kiedyś to było, nie? Bardzo inspirująca gitara. Uniwersalna. To nie było najlepsze wykonanie, ale ja na tym basie mogę grać, słuchajcie, pojedyncze dźwięki i się jaram każdym z osobno. Mega fajnie. Dajcie znać, czy wiedzieliście na temat japońskich Music Manów przed oglądaniem tego materiału, czy też nie. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, że również żadnego fuck-upa dzięki temu nie zaliczy. Ogólnie gitary te EX-y są gdzieś tam dostępne, można je na Reverbie kupić, można je ściągnąć sobie z Zen Marketu i faktycznie wychodzą taniej, ale uwierzcie mi, że moim zdaniem mega warto zapłacić te 2-3 tysiące mniej, a mieć po prostu zawodowy basik, który za chwilę mi moje... Musisz tam jeszcze to plexi taką wstawić, żeby nie Tak walić, jest, nie tak. walić. No,
nowy stojaczek, który ma ładnie też na mnie świecić, ale chyba musi być troszeczkę dalej. Szczęście jest Music Man u mnie i to wyjątkowy. Dziękuję serdecznie wszystkim za oglądnięcie, dziękuję patronom kanału za wsparcie, dziękuję Radomirowi za to, że już siedzi ze mną 4. godzinę. I pamiętajcie, jeżeli chcecie, żeby było więcej materiałów tego typu jakościowo, czyli nagrywanych na 2 kamery przez Radomira, no to łapeczki w górę, subskrypcje, dzwoneczek i pamiętajcie też o Patronajcie. Będzie wsparcie, to będę miał za co Radomira zaprosić, żeby dla nas nagrywał. Bardzo było miło nagrywać dzisiejszą sesję z Radomirem. Tych materiałów jest kilka, więc będę je powoli Wam publikował. I do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Dzięki, cześć i pa. I czekam na Wasze komentarze odnośnie Stingrayów. Czy lubicie Stingraye, czy lubicie to brzmienie? Czy wiedzieliście, że w Japonii też robili, czy też nie? Będzie słychać obicie? Zobaczymy. Tak nic mądrego nie gadałeś, więc... Tak, nic mądrego nie gadałem. No, także... Jeszcze kiców zagramy. Nie grałem tego jeszcze nigdy na basie. Chyba, że to. Koniec. Papa. Miniatura.